Braun wtargnął do szpitala. Lekarka uwięziona, pacjenci zagrożeni, szokujące sceny w Oleśnicy. Grzegorz Braun wraz z grupą współpracowników wtargnął do szpitala powiatowego w Oleśnicy, blokując wyjście dla dr Gizeli Jagielskiej, która przeprowadziła aborcję w 36. tygodniu ciąży z powodów medycznych. Lekarka została uwięziona w sekretariacie, a blok porodowy pozostał bez lekarza, co zagroziło pacjentom. Policja zabezpieczała miejsce zdarzenia, a po godzinie 14 sytuacja została opanowana. Prokuratura rejonowa w Oleśnicy prowadzi śledztwo w sprawie aborcji przeprowadzonej w szpitalu, która według działaczy legalnej aborcji była zgodna z prawem. Ministra do spraw równości Katarzyna Ketule potępiła działania Brauna, nazywając je haniebnym atakiem i wezwała służby do reakcji. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj mam wrażenie, że włożę troszeczkę kij w mrowisko. A o czym będzie dzisiejszy materiał już domyślacie się pewnie z zapowiedzi i tutaj nie będę omawiał kwestii moralnych czy etycznych, bo każdy ma swoje. Dzisiaj chcę przedstawić Wam swój punkt widzenia na te wydarzenia i swoje spostrzeżenia. Być może część z Was się ze mną zgodzi, część nie, no ale to jest naturalne, że ile ludzi, tyle opinii, tyle zdań. I uważam, że generalnie, praktycznie rzecz biorąc, każdy ma prawo do własnego zdania. Każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, no ale inną kwestią jest to, że nie może, zmuszać do swoich przekonań innych. Może przekonywać, ale nie zmuszać. Takie jest moje zdanie. I czemu te 18+? Bo myślę, że widzów raczej niepełnoletnich nie mam na tym kanale, ale jeśli są, to i tak nie będą mogli obejrzeć, bo ustawię to jako 18+, z powodów chyba oczywistych, że są to tematy, sprawy dość kontrowersyjne i raczej nie dla osób niepełnoletnich. Tak mi się wydaje. Temat aborcji to jest taki śliski temat, i kontrowersyjny. I tu, jak wspomniałem, każdy ma swoje przekonania. Nie jest też tajemnicą, że polskie prawo aborcyjne jest chyba najbardziej restrykcyjne w Europie i jedno z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Ale talibom z Konfederacji i części prawicy jest to wciąż za mało. Taliby, dla których gwałt jest drobną nieprzyjemnością, kobieta nie powinna być wykształcona, nie powinna pracować, a jej jedyną rolą jest rodzić dzieci, obowiązkowo, bez znieczulenia, nawet bez połowy głowy czy z deformacją ciała, i ma być przede wszystkim pokorna. Oni w tym czasie kupią sobie garniak lub czołg, bzykną swoją sekretarkę, po czym pójdą do kościoła poświęcić koszyczek z jajkami. O czym mówię? O psycholach z Konfederacji. Na nas. Proszę nie na chwilę. Pana nawet nie dotyka. Dotknęła mnie pani właśnie. Co? Pan ma już jakieś naprawdę widy. Przez posłów na Sejmie do parlamentu. Proszę panów, ja chciałam powiedzieć, czy panowie Proszę nie policjanci sieć będą paniki. mnie słuchać? Proszę nie sieć paniki. Proszę mnie wypuścić. Również teraz Patrz, naprawdę nie rozumiem, dlaczego stoją tutaj i nie kwapią się, żeby legitymować, sporządzać notatki. Jesteśmy na miejscu przestępstwa, a panowie stoicie. Wzywam zatem pana do przybycia, niezwłocznie na miejsce przestępstwa, ponieważ państwo podwładni wykazują się Dzieci biedne, że się nie mogły urodzić. indolencją i zaczynam nawet podejrzewać pana Łacnego o skłonność do sabotowania działań prawnych. Mówimy o przestępstwie morderstwa ze szczególnym udręczeniem popełnionym na prawdopodobnie nie mniej niż 150 osobach. Jeden przypadek szczególnie bulwersujący i rozreklamowany, odebranie życia za pomocą dosercowego zastrzyku chlorku potasu.
przerywam panu, wiem o tym, ale tu na miejscu osoba zasadnie podejrzewana o to, że jest sprawcą tych okropnych przestępstw, dalej, jak gdyby nigdy nic, w tym miejscu funkcjonuje i ma kontakt ze swoimi potencjalnymi ofiarami. Pokazywała pani live'y, jak pani... Ja, szanowny panie, przyzywam pana do tego, żeby pan za prokuraturę prowadził czynności w sprawach, że tak powiem, zaległych. Ja wzywam pana do tego, żeby pan nie dopuszczał do popełnienia nowych. No, tak, moi drodzy. No, Braun, jak wiecie, jest kontrowersyjny. Jak dla mnie, on jest po prostu stuknięty. No, ale kolejny, w cudzysłowie, popis Brauna, gdzie wtargnął na porodówkę w Oleśnicy, uwięził ginekolożkę, wystraszył rodzące kobiety, naruszył ich godność, intymność, poczucie bezpieczeństwa. Wparowała z nim grupa jakichś konfederackich fundamentalistów, część z nich była zamaskowana, z flagami. Dla mnie po prostu, przepraszam za wyrażenie, zwykłe pojeby. No ale takie są skutki właśnie między innymi szczucia Mentzena i jego kumpli na kobiety w ciąży. Grupa blisko 30 osób na czele z tym świrem Braunem i posłem Konfederacji Romanem Frittizem, ten od modlenia się pod Lidlem, wtargnęła około południa do szpitala w Oleśnicy na Dolnym Śląsku, by dokonać tak zwanego obywatelskiego zatrzymania Gizeli Jagielskiej, ginekolożki, która wykonała legalnie aborcję. Część z napastników miała na sobie kominiarki i, tak powiedziałem, biało-czerwone flagi. No, powiem wam tak, już nawet nie chce mi się mówić, jak te elementy, tą biało-czerwoną naszą flagę zeszmacili. Oni do wszystkiego wykorzystują biało-czerwoną flagę. Myślą, że jak wezmą ze sobą flagę, to są Polakami, patriotami. A to są po prostu psychole z flagą narodową Polski. Ale nie o tym. Zresztą wystarczy popatrzeć na te ryje, są po prostu jest na nich po prostu wymalowana tęsknota za rozumem. No ale czego się spodziewać po takich ludziach? Jak wspomniałem, Braun z tych grupą współpracowników, czy po prostu kolejnych katotalibów w ramach tak zwanej interwencji poselskiej, której Braun nadużywa, zresztą on nadużywa immunitetu i do łamania prawa, chroni się za prawem, które krytykuje, ale to już też jest inna bajka. Tak jak wspomniałem, wtargnął do szpitala w Oleśnicy, gdzie zablokował wyjście do pacjentów dr Gizeli Jagielskiej. Pani doktor Gizela Jagielska to wicedyrektor placówki do spraw medycznych, która przeprowadziła aborcję w 36 tygodniu ciąży. Powołując się na względy medyczne, blok porodowy był podczas tej okupacji i terroryzowania szpitala przez Brauna i jego bandę, został bez opieki. Blok porodowy został bez lekarza, a pacjentki zostały bez opieki. Ale co to ich obchodzi? Ważne ich jakieś chore wizje. Braun postanowił przeprowadzić aresztowanie obywatelskie pani doktor, która pomogła pani Anecie. To, co się działo wokół tej sprawy, powiem wam, przechodzi po prostu wszelkie pojęcie. Dotykamy cielesnym morderstwa naszego szefa na służbie, ponieważ Tak, lekarzem w trakcie jestem na pracy. 4. piętrze Szampany, korytarza, nie chcą mnie w którym tutaj ludzie wypuścić mieści na się oddział do mojej pracy. siedziba dyrekcji szpitala. Mamy tu do czynienia Pan z Braun, taki poseł jakiś. przestępstwem Jakiś taki poseł. pozbawienia życia ze szczególnym udręczeniem. Bardzo bym Dziękuję, prosiła o szybką czekam interwencję, na bo czuję się policję. zagrożona. Tak.
Nie jest pracownikiem, wszedł, nie jest pacjentem, nie jest pracownikiem, wszedł po prostu z ulicy z jakimiś nieznanymi ludźmi, którzy mnie nie chcą wypuścić z dyrekcji. Jestem też dyrektorem medycznym w tej placówce, nie mogę wyjść do siebie do pracy, jestem szarpana, zastraszana i zaleję gęsto. I proszę o szybką interwencję. Dziękuję. Zapraszam pana do kordonu, może pan stanąć przy ubliżeniu. Proszę mnie wypuścić. Spotkają pani państwo nie trzymamy. konsekwencje. Proszę nie próbować opuścić tego miejsca, ponieważ mamy poważne i uzasadnione podejrzenia, że zechce pani uniknąć sprawiedliwości. Z obawy matactwa i z obawy utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości i organów policji nie możemy dopuścić do tego, żeby pani teraz gdzieś zniknęła. Pani już dopuściła się naruszenia mojej nietykalności osobistej. Nie, ja się dopuściłam, tylko pan się dopuścił do naruszenia nietykalności mojej, ponieważ pan mnie szarpał. Nie było takiego faktu. Mamy tutaj sporo Zarejestrowanego świadków. przez świadków. Mamy Ja też sporo świadków. Mamy wszystko zarejestrowane, nie ma obawy. Pani mnie uderzała. Moi drodzy, te tak zwane prawicowe media, czy te katolickie media, czy po prostu zwykli fanatycy zakłamują rzeczywistość. Zrobili z pani doktor mordercę, co niektóre widziałem już memy, że porównują do morderczyni z obozu z Auschwitz. No, wpadli po prostu w szał hejtu. I co mnie zaskoczyło w pewnym sensie, robią z tego, z pani doktor, robią morderczynię, która zabiła według nich całkiem zdrowe dziecko. Nie wspominają o tym, że ten płód, to dziecko miało poważne wady genetyczne polegające na łamliwości kości do tego stopnia, że ten płód, to dziecko w łonie matki, tam gdzie jest najbezpieczniejsze, było całe połamane i miało już wzrosty. Czyli inaczej rzecz biorąc, jeśli by się urodziło, czy by wydobyli je przez cesarskie cięcie, pożyłoby w najlepszym przypadku przez kilka miesięcy w niewyobrażalnym katuszach, bólał. Dlaczego? Bo nawet kichnięcie tego dziecka powodowałoby, że złamałoby sobie kolejną którąś kość. Ale rzecz jasna, ci fanatycy, maniacy, obrońcy życia, o nich to też później powiem, robią narrację, że mogła urodzić całkiem zdrowe dziecko. I kto to powiedział? Dziennikarz, którego kiedyś szanowałem i poważałem, który kiedyś był bezstronny. Oczywiście ma prawo do wyrażenia swojej opinii, tak powiedziałem, ale powinien mówić prawdę, a nie przeinaczać fakty. Zresztą, posłuchajcie, dla mnie ten facet stracił resztę szacunku, który dla niego miałem. Zresztą sami ocencie, być może niesłusznie jego tak oceniam, ale według mnie facet poszedł po bandzie. Zastrzyk z soli, prosto w serce. Wtedy mamy pewność. Wtedy umiera. Dlaczego? Bo inaczej dziecko w 9. miesiącu ciąży urodziłoby się zdrowe i przeżyłoby. Więc trzeba je najpierw zabić, bo to ma być aborcja. Oczywiście ta wypowiedź jest dłuższa, ale tu chodzi o sam początek właśnie, gdzie Mazurek stwierdził, że to dziecko urodziłoby się zdrowe i miałoby szansę na normalne życie. Sorry, przepraszam, przeklnę, kurwa mać, panie Mazurek, jak może się urodzić dziecko zdrowe,
które jest już w łonie matki połamane, które każdy ruch sprawia, że to dziecko cierpi, że kichnięcie lub przesunięcie ręką powoduje, że się łamie. Zresztą o tym jeszcze powiem. O jakim zdrowiu ty tutaj, panie dziennikarzu, mówisz? Także, no ale to jest właśnie takie napędzanie takiej fali hejtu właśnie na panią doktor, zakłamywanie rzeczywistości. Mazurek wydawałby się uczciwym, solidnym dziennikarzem. Jak się okazuje, gra jedne skrzypce z tym psychopatą Braunem. I tutaj chciałbym wam przedstawić fakty, o których ci wielcy pseudoobrońcy życia nawet się nie zająkną, bo obejrzałem tego dużo wypowiedzi, dużo filmików, dużo komentarzy. O tym cicho szas z ich strony. A o czym mówię? Pani Anita, czyli kobieta, która poddała się tej aborcji, podjęła świadomą decyzję o przerwaniu ciąży, zasięgając wcześniej eksperckich opinii i konsultując się z szeregiem osób i organizacji, wiedziała, czego chce. Jako doktor Jagielska zrobiła to, co powinien zrobić lekarz. Wspierała swoją pacjentkę zgodnie z jej wolą. Nie doszło tutaj do złamania prawa, bo mimo, że mamy w Polsce tak maksymalnie restrykcyjne prawo, ta aborcja była przeprowadzona zgodnie z polskim prawem. Próby twierdzenia inaczej to po prostu zwykłe manipulacje. I tutaj od kilku już, nie wiem, dni chyba ci prawicowi politycy i organizacje aborcyjne biją pianę w mediach, szastają fałszywymi oskarżeniami, mydlą oczy opinii publicznej. Teraz otwarcie ten, jak dla mnie, niespełna rozumu, pożal się Boże, polityk, uniemożliwiał pracę lekarce, która codziennie ratuje życie niejednej kobiecie. I zanim przejdę do tego, co ta pani, która poddała się aborcji, przeszła, jakie procedury i tak dalej, chciałbym tutaj zadać takie otwarte pytanie, gdzie jest Naczelna Izba Lekarska, dlaczego milczą, kiedy jedna właśnie z nich walczyła z niezgodnym z prawem pozbawienia jej wolności przez tego psychopatę, tego Kato Taliba. Moi drodzy, policja potrafi złamać rękę niewinnej dziewczynie, bo się wyrywała. Potrafi też napierdalać pałką teleskopową kobiety na marszu. Nic nie przeszkadza policji zapakować posłanki do suki, czy psiknąć gazem po oczach. Pamiętacie to, bardzo lubiła to policja robić. Ale przy tym jebanym psycholu ma, kurde, jakiś, nie wiem, problem formalny. Przecież tego świra powinno się oskarżyć za pozbawienie wolności lekarza, za narażenie pacjentek i noworodków na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, bo przez godzinę czy ponad godzinę szpital został bez opieki lekarza. Tylko dlatego, że Braun wpadł ze swoimi fanatykami, by urzeczywistniać swoje jakieś chore wizje. Braun nie był tam sam. Ta cała grupa tych bandytów nie miała immunitetów. Więc czemu ta policja chociaż tych świrów z tymi flagami bez immunitetów nie zaaresztowała, nie przesłuchała, nie oskarżyła? Przystąpić do czynności. Proszę nie zwlekać, proszę przystąpić do czynności.
Pani naruszyła moją nietykalność osobistą. W tym momencie. Pani narusza moją nietykalność osobistą. Pani narusza moją nietykalność Panowie nie widzą, co ta osobistą. pani robi. Pani narusza moją nietykalność osobistą. Pani dyrektor. Moją też. Pani narusza nietykalność osobistą w sposób napierając ciałem, uderzając, potrącając. Mogę dojść do głosu? Proszę niezwłocznie przystąpić. Wzywam pana i przestrzegam. Opóźnia pan prowadzenie czynności. Proszę dokonywać czynności. Proszę bez... A teraz, moi drodzy, kilka faktów, o których ci katopsychole, ci wielcy pseudoobrońcy życia poczęstego w swoim hejcie nie wspominają. Czemu nie wspominają? No bo nie pasuje to do ich hejtu, do niszczenia kolejnego człowieka. A fakty są takie. W szpitalu w Oleśnicy przeprowadzono zabieg przerwania ciąży pacjentki pani Anety z Łodzi, która była w 37 tygodniu ciąży. Prokuratura rejonowa w Oleśnicy bada, czy doszło do naruszenia prawa. Doktor Gizella Jagielska, która wykonywała zabieg, podkreśliła, że działała zgodnie z obowiązującymi przepisami, a decyzja o terminacji ciąży wynikała z przesłanek medycznych. Legalność procedury potwierdziła również pacjentka oraz różne organizacje. Lekarka zaznaczyła, że interwencja osób postronnych w placówkach uniemożliwiała jej wykonywanie obowiązków zawodowych, a inne pacjentki zostały bez opieki. Ale tak jak wam powiedziałem, Braun i te psychole mieli to głęboko w dupie, oni mieli misję od Boga. Oni kuźwa musieli pokazać, jacy są pro-life, jacy są wielkimi obrońcami. O tym też później, bo w opublikowanym przez lokalne media nagraniu widać, jak Braun modli się przed szpitalem, a następnie rozmawia z wezwanymi na miejsce policjantami. Te modły tego katotaliba oczywiście też wam pokażę, ale modlił się na korytarzu. I tutaj powtórzę po raz kolejny, Braun miał w dupie pacjentki, które tam były po ciężkich porodach, które potrzebowały ciszy, spokoju. Miał w dupie tych niemowlaków, które tam były. On musiał drzeć tą swoją mordę na korytarzu, pokazywać, jaki to on jest wielki obrońca życia. Jak to stwierdził Braun, że on wypełnia swoje obowiązki wobec Rzeczypospolitej. To kurwa, przepraszam za wyrażenia, bo to naprawdę mnie nosi. Skoro on tak wypełnia swoje obowiązki wobec Rzeczypospolitej, to niech zapierdala na plebanie, tam gdzie są molestowane, obmacywane, gwałcone dzieci. Niech tam spełni swój obowiązek wobec Rzeczypospolitej. Niech ratuje te dzieci, bo psychol słyszy płacz płodu w brzuchu matki, ale nie słyszy rozpaczliwego krzyku molestowanych dzieci przez tych czarnych zboczeńców. Do pomieszczenia, gdzie najpierw mnie więził. Nie wiem, jaki ma na celu to i przepytuję moją panią dyrektor, która nie wiadomo po co mu odpowiada, dlatego że nie powinno go to zupełnie interesować. No i zobaczcie, jak to tutaj wygląda. No to jest niewiarygodne. Teraz jestem ściśnięta w tym pomieszczeniu. W ogóle nigdzie nie mogę wyjść stąd. Nie wiem, co mam wam w zasadzie powiedzieć. To jest po prostu szokujące, że takie rzeczy się dzieją. Prosił pan wyłożyć, co pan złożył zawiadomienie. Niech pan wobec tego ustali, w jakim miejscu pan... Nie, zobaczcie, co tu się dzieje. Niewiarygodne. Jak się panu nie, proszę pana, musi być teraz niezwłocznie. Musi być. Proszę sobie zapewnić te warunki. Jest ciężko dla pana, zapraszam. To się nazywa cyrkowa kampania prezydencka. Przepraszam, czy można ewentualnie zrobić jakieś tu miejsce? Tak, Zapraszamy, możemy pana, tutaj jest miejsce, to pański człowiek tutaj stoi.
Ten psychol religijny, Braun, kandydujący na prezydenta, przekonywał, że dopuszczenie lekarki do pracy stanowi zagrożenie dla życia Polaków i wezwał funkcjonariuszy, by nie dopuścili, aby pani Gisela miała kiedykolwiek kontakt z pacjentami, w tym nieletnimi. Tylko ten kretyn nie wie, że takie decyzje podejmuje sąd lekarski, a nie policjanci wezwani na interwencję. No ale czego się można spodziewać po takim gościu, który ma przeciąg między uszami. Pani Aneta była wcześniej, tutaj mówię o tej pani Anecie, która poddała się aborcji. Była wcześniej pacjentką oddziału ginekologii i patologii ciąży Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Według jej relacji lekarze mieli wprowadzać ją w błąd co do stanu zdrowia płodu. Dopiero na późnym etapie ciąży poinformowano, że zdiagnozowano poważne wady rozwojowe. W obliczu tej dramatycznej sytuacji pacjentka i jej rodzina zwrócili się o pomoc do organizacji proaborcyjnych. Szpital w Łodzi miał odrzucić jej wniosek o przerwanie ciąży z powodu zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego. Po tym, jak pacjentka poinformowała lekarzy o zamiarze przerwania ciąży, ich podejście miało się generalnie diametralnie zmienić. Po prośbie o konsultację psychologiczną kobieta została skierowana na oddział psychiatryczny, gdzie, jak poinformowała gazeta, spędziła 3 dni w izolatce. Według szpitala hospitalizacja była konieczna z powodu pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego pacjentki. Po powrocie z oddziału psychiatrycznego przeprowadzono kolejne badania oraz 2 konsylia, które miały zdecydować o dalszym postępowaniu. Pacjentka złożyła oficjalny wniosek o aborcję. Konsylium psychiatryczne orzekło, że istnieją przesłanki do legalnego przerwania ciąży. Orzekło to nie lekarz, nie jeden, to orzekło konsylium. Prezerwatywa też powoduje chorobę u kobiety i może spowodować to, że dziecko, które się pocznie przez przypadek, jak wiadomo, prezerwatywa to tylko 50% skuteczności, a są tam środki plemnikobójcze. Jeżeli się taki właśnie na wpół zatruty plemnik dostanie i zapłodni komórkę rozrodczą, to takie dziecko może rzeczywiście być uszkodzone i to będzie. Także pani Aneta i jej mąż zdecydowali się na aborcję, chcąc oszczędzić Felkowi, czyli temu płodowi, noworodkowi, cierpienia. W międzyczasie od pacjentki wymagano kolejnych badań. Kobieta czuła się zlekceważona z powodu sprzeczności opinii specjalistów. Część lekarzy uznawała wadę za poważną, inni sugerowali, że rokowania są niejasne i dopiero poród da pełną odpowiedź. Nie otrzymała jednoznacznego wsparcia w swojej decyzji, a jej stan psychiczny był, jak podkreślała, ignorowany. Ostatecznie ciąża została przerwana w szpitalu w Oleśnicy i z zastosowaniem metody uśmiercenia płodu, nazwijmy to rzeczy po imieniu. Tymczasem w jednym z łódzkich sądów toczy się postępowanie dotyczące zasadności przymusowego umieszczenia pani Anety w izolatce na oddziale psychiatrycznym. Powiem wam tak, kontrowersji jest dużo, każdy będzie mówił pod siebie. Tutaj każdy powinien wyciągnąć, że tak powiem, własne wnioski. Ja będę powoli zmierzał ku końcowi, choć jeszcze chciałbym, jak zawsze, na koniec zrobić takie małe podsumowanie.
Przed szpitalem w Oleśnicy pikiety trwają od kilku dni. Bojówki w szpitalu. Dziś do budynku w towarzystwie kilku osób wtargnął Grzegorz Braun, kandydat na prezydenta. Chciał zatrzymać lekarkę, która przeprowadziła aborcję u pacjentki będącej w 36. tygodniu ciąży. Dyrekcja wezwała policję. To relacja lekarki. Czy ja mogę prosić panów policjantów wreszcie o uwolnienie mnie stąd? A to relacja Grzegorza Brauna. Pan jest opieszałym policjantem, który nie dokonuje zatrzymania osoby podejrzanej o przestępstwo. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo. Twierdził, że było to, jak określił, zatrzymanie obywatelskie. Jego zatrzymanie obywatelskie polegało na tym, że uwięził mnie razem z moją panią dyrektor. Dramatyczna historia aborcji wykonanej w 9. miesiącu ciąży zaczęła się w szpitalu w Łodzi. Kobieta, według lekarzy, w ciężkim stanie psychicznym poprosiła o aborcję, gdy dowiedziała się o poważnej wadzie płodu, łamliwości kości. Pani Anita zgłosiła się do nas po pomoc. Pomagały jej działaczki Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Zdecydowała, że chce tę ciążę przerwać, tylko nie rodząc ciężko chorego wcześniaka, a po prostu decydując się na ograniczenie cierpienia. To była dla niej ekstremalnie trudna decyzja. W Łodzi aborcji odmówił profesor Piotr Sieroszewski. Zalecił poród przez cesarskie cięcie i leczenie dziecka. Prawo jest bardzo jasne. Jak tłumaczy, przepisy nie pozwalają na aborcję w tak zaawansowanej ciąży. Przerwanie ciąży nie może oznaczać według polskiego prawa zabicia dziecka, ponieważ ono jest zdolne do życia. Na to samo prawo powołuje się ginekolog z Oleśnicy, która aborcję przeprowadziła. Polskie prawo pozwala pacjentce na dokonanie aborcji w przypadku zagrożenia zdrowia życia i z tego prawa pacjentka skorzystała. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ograniczającego prawo do aborcji Jest niezgodny. powstały wytyczne Ministerstwa Zdrowia, które mówią, że zagrożone zdrowie ciężarnej uprawniające do aborcji obejmuje też zdrowie psychiczne. Kobieta miała odpowiednie zaświadczenie od psychiatry. Tak, było to zagrożenie napisane przez lekarza specjalistę, nie w mojej dziedzinie. Podsumowując, powiem tak. Braun oczywiście miał prawo dokonać zatrzymania obywatelskiego, ale nie miał prawa więzić tej lekarki po przybyciu policji, bo zatrzymanie obywatelskie jak najbardziej istnieje, coś takiego w prawie polskim, ale obywatel po przybyciu policji całą sprawę i decyzję przekazuje policji. Braun nie miał prawa jej dalej w obecności policji przetrzymywać. Nie miał prawa nakazywać policji, że ma nie wykonywać zawodu, że ma policja robić to czy siamto. Jemu po prostu odwaliło na ten konfederacki łeb. I to, jak wam wspominałem wcześniej, te jego modły w szpitalu. Powiem wam tak, do katolików, znaczy do wiary, znacie moje podejście do tej całej wiary. Według mnie każdy może sobie wierzyć w co tylko chce, modlić się do kogo tylko chce, ale do cholery jasnej nikt nie ma prawa swojej wiary wciskać niczym pedofil kutasa w ręce dziecka innym ludziom. To jest jego wiara, jego wyznanie, jego zasady. I może kogoś jego wiara gówno obchodzić, a te swoje popieprzone modły niech robi w kościele lub przed tym swoim krzyżykiem czy obrazkami, a nie robi jakąś szopkę na sali, na korytarzu szpitalnym, gdzie leżą pacjentki, tak jak wspomniałem, po ciężkich porodach, leżą tam niemowlęta, to jest szpital patologii ciąży, także tam są ciężkie przypadki. A ten katolicki talib, ten psychol, bo inaczej go nazwać nie można, jak powiedziałem, ma to wszystko w dupie. On chciał pokazać, jaki to on jest wielki obrońca i wielki katolik. Dla mnie jest pieprzonym hipokrytą, świrem i katotalibem. Modlitwa, więc tak jak widać, modlitwa jest ważniejsza od tego, czy pacjentki są zaopiekowane na sali porodowej, na oddziale patologii ciąży i położnictwa, bo zadaniem szpitali jest wpuszczać jakieś osoby postronne, które tutaj będą się modlić, utrudniając wyjście lekarzom do pracy.
Ja nie spodziewałam się, słuchajcie, że takie coś kiedykolwiek po prostu zobaczę. I powiem wam, że naprawdę szczerym obrzydzeniem napawa mnie hipokryzja tych wszystkich bogobojnych katolików. Dlaczego? Powołują się na Boga, jeśli mowa o aborcji. Dziecko z ciałem niczym galareta ma się urodzić, bo Bóg tak chce. Jeśli nie umrze w łonie matki, niech umiera zaraz po urodzeniu, w cierpieniach, bo tak Bóg chce. Zapominają natomiast o tej całej woli Boga, jeśli wspomniana Bozia swoją wolą staje się ich udziałem. Kiedy przychodzi cierpienie i choroba czy śmierć, wtedy wierzą i ufają nie Bogu, ale lekarzom, farmaceutykom, medycynie. Biegają do szpitali, żeby oszukać śmierć i uciec przed cierpieniem, ale dla takich noworodków jak najbardziej chcą serwować cierpienie. Oni sami nie muszą cierpieć, ale inni tak. Dlaczego ci wszyscy bogobojni obrońcy życia nie lecą do kościoła, kiedy są ciężko chorzy czy umierający? Dlaczego nie leczą się, nie wiem, hostią, wodą święconą? Przecież tego chce Bóg, nie? Cierpienia. Oni chcą tym noworodkom zafundować cierpienie za wszelką cenę, ale sami przecież nie będą cierpieć. Bóg daje, Bóg zabiera. No i ci wszyscy, którzy tak chcą na siłę serwować właśnie takie niewyobrażalne cierpienie tym noworodkom z poważnymi wadami genetycznymi, no chyba powinni się tego trzymać, no ale są pieprzonymi, zakłamanymi hipokrytami. To zdjęcie, które przed chwilą widzieliście, to jest tak potocznie i nieładnie nazwane dziecko meduza. Tak wyglądał właśnie szkielet dziecka z wrodzoną łamliwością kości. Może wrzucę jeszcze raz dla zobrazowania. Dzieciom, którym uda się przeżyć parę miesięcy, kości łamie nawet kichnięcie i dotyk matki. I tutaj pytanie, chcielibyście takiego cierpienia dla swojego dziecka? Nie wiem, ci wszyscy pseudo-obrońcy życia, naprawdę do cholery jesteście aż takimi zwyrodniałymi sadystami? Brown konsekwentnie opowiada się za całkowitym zakazem aborcji, uważając ją za zbrodnię i dzieciobójstwo. Jako polityk Konfederacji i zwolennik tradycyjnych wartości katolickich domaga się ochrony życia poczętego, twierdząc, że jest to fundament moralny i warunek Bożego błogosławieństwa dla Polski. Niech on z tym swoim bożkiem, krótko mówiąc, przepraszam za wyrażenie, wypierdala. To jest jego Bóg, a nie wszystkich Polaków. W kampanii prezydenckiej w 2025 roku zapowiedział, że jako prezydent nie podpisze żadnej ustawy dopuszczającej przerywanie ciąży. Zbrodniczą aktywnością, polegającą na pozbawianiu życia małych, bezbronnych Polaków ze szczególnym udręczeniem. Pani jest seryjną morderczynią w mojej opinii, a pani szefowa jest wspólnikiem tej zbrodni. Krzesełka jakieś, Krzysztofie, bo musimy to zorganizować, nie wiem jak długo policja. W mojej opinii Brown jest psychopatą i katotalibem. Zresztą skoro on uważa, że człowiek nie ma prawa zabijać drugiego człowieka, to czemu jest za karą śmierci dla zdrajców i tam jeszcze jak kogoś? No skoro jest ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, to czemu jest za karą śmierci dla co niektórych ludzi? To jest jedna sprawa. Druga sprawa.
Często, bardzo często jest tak, że ludzie są w stanie agonalnym, leżą pod maszynami podtrzymującymi życie. Rodzina musi zdecydować, czy tą osobę odłączyć, czy nie, lub po prostu szpitale odłączają i przekazują do hospicjum, gdzie umiera. Często odłączają maszynę i człowiek umiera. Też jest zabicie człowieka. Co są lepsi i gorsi? W takim razie takie osoby, które leżą pod maszynami podtrzymującymi życie, powinny leżeć w nieskończoność, gdzie ta maszyna podtrzymuje, bo to jest zabicie człowieka. Ale to już jest na inny temat. Powiem wam tak. Nadinterpretacja immunitetów polityków jest bezczelnie wykorzystana do ochrony po prostu zwykłych bandytów czy terrorystów takich jak Braun. Immunitet ma zabezpieczyć posła przed fałszywymi oskarżeniami, a nie stanowić prawa do bezkarnego bandytyzmu, zwłaszcza dla ruskiego agenta i fanatyka katolickiego, który terroryzuje Polskę i Polaków. Przecież to, jak kpi z prawa Braun, jest oficjalnie filmowane i powinien on być aresztowany na gorącym uczynku, aby przerwać kolejne przestępstwo. Tylko jego nie można ruszyć, bo on się zasłania immunitetem. Jednak powiem wam, że do tego wszystkiego wydaje mi się, że musi być prokurator z prawdziwymi jajami, a nie paraliż strachu przed każdym politycznym i chowającym się za immunitetem i religią maniakiem. I tak już na koniec do tych wszystkich wielkich obrońców życia. Mam takie pytanie. Ilu z was już zaadoptowało takiego człowieka, młodego człowieka z wadami genetycznymi? Ilu z was, jeśli nie zaadoptowało, ilu z was ile razy w tygodniu chodzi jako wolontariat do hospicjum opiekować się takimi niemowlakami? Nie w tygodniu. Ile razy w miesiącu lub ile razy w roku? Ile z was zainteresowało się po porodzie tymi noworodkami? Daję sobie rękę uciąć, że to jest promil procenta, jeśli w ogóle. Tylko ta cała pieprzona hipokryzja polega na tym, że drą mordy, jacy to oni obrońcy życia, jak oni bronią tych noworodków, te dopiero narodzone życie, ale te płody, ale po narodzeniu mają już to w dupie, czy to dziecko cierpi, czy rodziny, które już zdecydują się na, żeby kobieta urodziła takie niepełnosprawne dziecko z wadami genetycznymi, czy ma za co leczyć to dziecko, czy ma na rehabilitację, czy ma na utrzymanie tego dziecka. Często ludzie wyprzedają cały swój majątek, wszystko. Taka konfederacja, która drze ryja najgłośniej, głosowała przeciw zwiększeniu zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych. To jest dopiero pierdolona hipokryzja, zakłamanie. Oni teraz udają, że nie ma sprawy. Tak powiedziałem, ja po prostu brzydzę się ich hipokryzją, ich zakłamaniem. I dla jasności, tak na koniec, osobiście też nie jestem zwolennikiem aborcji zdrowych płodów, ale są wyjątkowe sytuacje, w których po prostu aborcja jest chyba jednym z takich rozsądniejszych rozwiązań. I tu nie chodzi o rodziców, tylko o cierpienie tego nowonarodzonego dziecka, które będzie żyło może godzinę, może kilka godzin, może kilka dni, może kilka miesięcy, ale będzie żyło w potwornym bólu i cierpieniu. I jakim trzeba być pierdolonym sadystą, psychopatą, żeby pozwolić takiemu noworodkowi na takie niewyobrażalne cierpienie. Jeszcze raz podkreślam, nie jestem za aborcją zdrowego płodu, ale w takich przypadkach powinno być jak najbardziej dopuszczone.
No i na tym będę kończył, moi drodzy. Rzecz jasna, zapraszam Was serdecznie w niedzielę na live'a, tym razem już mam nadzieję, że bez żadnych przeszkód się odbędzie. No do końca, do niedzieli już niestety materiału nie zrobię, jestem zawalony pracą, także mam nadzieję, że rozumiecie i wybaczycie. Tutaj też liczę na Wasze komentarze, opinie, jak Wy to wszystko widzicie. Ja Wam przekazałem swój punkt widzenia. A kończąc temat Brauna, jeśli ktoś kiedykolwiek miałby jakieś wątpliwości, w którym kierunku Braun chce skierować Polskę, to Wam powiem, obejrzyjcie Suchara Dnia. Braun mówi o niepodległej Polsce, więc skonfrontujcie jego słowa i jaką niepodległą Polskę ten Kato Talib chce nam przyszykować. Daje do myślenia. Także na dzisiaj to tyle. Widzimy się w niedzielę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Proszę Państwa, tak zadeklarowałem wielką wiarę w przyszłość polskiego projektu politycznego. Muszę doprecyzować, jaki cel istnienia państwa polskiego, bo to też może ktoś zapytać, po co ono w ogóle ma istnieć, prawda? Czy to nie jest jakaś fanaberia, szowinizm i egoizm? No cel bardzo z mojego punktu widzenia jasny. Po to ma być korona polska odzyskana, podniesiona i utrzymana, żeby papież rzymski miał wiernego rycerza. Krótka sprawa, to jest moje pojmowanie sensu istnienia państwa polskiego